dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą podróż po kompleksie Angkor Wat. Tym razem zobaczymy najbardziej znane i imponujące świątynie. Spotkamy też ciekawskich mieszkańców, a po drodze podzielę się z Wami kilkoma ciekawostkami. Na zakończenie wybierzemy się na spacer po Siem Reap i spróbujemy lokalnej kuchni. No to w drogę. Za mną znajduje się pralnia. Pierwszy raz korzystałem z usług pralni na wyjeździe. Zazwyczaj robię pranie po prostu ręcznie w pokoju hotelowym. Tutaj ceny są zachęcające, więc pierwszy raz skorzystałem. Jest to $1 za kilogram. Takich obiektów jak tutaj jest w całym mieście bardzo dużo, ale warto też zapytać w swoim hotelu, bo często mają umowy po prostu z takimi pralniami i tak jest najwygodniej. Zostawiasz swoje pranie w recepcji hotelowej i wieczorem odbierasz je już gotowe, uprane. Jeśli chodzi o płatności w Kambodży, to jest dziwnie, bo część transakcji odbywa się w dolarach amerykańskich, jest to oficjalne i normalne, ale można płacić też w realach kambodżańskich. Żeby wymienić pieniądze, najlepiej dolary, bo często kurs euro jest zaniżany i jest w tej samej cenie co dolar amerykański, to jeżeli chcemy wymienić na kambodżańskie reale, to dużo jest takich miejsc jak to za mną, to jest właśnie budka, taki kantor wymiany walut. Jest ich całe mnóstwo, przynajmniej w Siem Reap, i myślę, że czasem warto wymienić, bo nieraz płatność w dolarach jest mniej opłacalna, chociaż niby ten kurs jest dobry. Stały podobne są te ceny w kantorach. Tak. Jesteśmy już w drodze do Angkor. To jest drugi dzień zwiedzania. Jedziemy właśnie z kierowcą tuk-tuka naszym, tym samym co wczoraj. Nie wiem, czy wczoraj mówiłem, ale koszt takiego objazdu do Angkor dzisiaj właśnie na tą trasę główną, czyli tą, gdzie jest ta najbardziej znana świątynia, to koszt $15. A ta trasa dłuższa, taka z mniej znanymi świątyniami, którą robiliśmy wczoraj, to koszt $17. Oczywiście to jest cena za przejazd tuk-tukiem, że za nas dwóch, że jedziemy i ten człowiek na nas czeka po prostu przy każdej świątyni. No, a o samych biletach do Angkor to mówiłem wczoraj. Hello everybody, welcome from Cambodian, Angkor Wat from Cambodian. It's a beautiful Angkor Temple. Thank you. No, jesteśmy już przy samym wejściu do głównej świątyni Angkor. Jakiś robal lata. Widać, że jest dużo bardziej turystycznie niż w tych świątyniach, które zwiedzaliśmy wczoraj. Od razu też jest dużo więcej ludzi. Także to będzie już zupełnie inne zwiedzanie niż wczoraj, no ale pewnie też będzie fajnie. Świetnie wyglądają te rzeźbione kobry. Bardzo mi się podobają, więc Wam je pokażę z bliska.
Mega detale. Przed nami rozciąga się szeroka fosa otaczająca Angkor Wat. Nie tylko oddziela świątynię od otoczenia, ale też odbija w swoich spokojnych wodach majestatyczne mury. Dzięki temu miejsce wydaje się jeszcze bardziej imponujące. Zbudowana w XII wieku jako świątynia hinduistyczna, później przekształcona w buddyjską, zachwyca rzeźbami, architekturą i ogromem. Spacerując po dziedzińcach i podziwiając posągi Buddy, można poczuć ducha dawnej cywilizacji Khmerów. Historia, sztuka i duchowość splatają się tu w jednym niezwykłym miejscu. Za pierwszym murem rozciągają się spokojne stawy, które odbijają majestatyczne mury Angkor Wat, największej i najbardziej rozpoznawalnej świątyni całego kompleksu. No to wchodzimy na tą główną konstrukcję. Jest ostrzeżenie, uwaga na ataki małp. Czyli lepiej trzymać aparat w ręku. Bo słyszałem o takich przypadkach, że nawet aparat potrafiła małpa wyrwać. Jesteśmy teraz na głównym dziedzińcu, tutaj przy samych tych wieżach, które są najbardziej znane ze zdjęć. Różne zabytki, resztki przynajmniej zabytkowych figur stoją na korytarzach. Można nawet sobie dotknąć, jak się chce, na wyciągnięcie ręki, nie tak jak w Europie, że za gablotą wszystko stoi. Tu się właśnie wchodzi na samą górę tej świątyni i nie można tam wchodzić w czapce. No i weszliśmy na te najwyższe wieże świątyni. W zasadzie jest dosyć podobnie jak na dole. Nie wiem, czy widać tu na filmie, ale super wygląda to, jak w okolicy wieży tam wszędzie latają żółte motyle. Taki jest widok ze świątyni, z samej góry. Tu widzimy fajny posąg Buddy. Przed chwilą jakiś facet się pomodlił i włożył mu tam w ręce banknot w ramach ofiary. Jak widzicie, w wielu miejscach ludzie się modlą, także nie jest to tylko zwykły zabytek, ale nadal miejsce kultu, do którego przybywają Kambodżanie i nie tylko. Właśnie skończyliśmy zwiedzanie tej głównej świątyni Angkor. Idziemy szukać naszego kierowcy tuk-tuka, który zawiezie nas
do innej świątyni. Jak na złość zaczyna właśnie padać. Chociaż ten deszcz to taki, ja nie wiem z czego on pada, bo w sumie Na razie nie ma ulewy. niebo, Fajny. niebo jest niebieskie. To nawet przyjemny taki delikatny deszczyk. To nie to co ta wczorajsza ulewa. To, co mam przed sobą, to typowo kambodżańska zupa, typowo kambodżańska potrawa, która jest w zasadzie w formie zupy, bo jak widzicie jest płynna. Nazywa się somlor. Dosyć treściwa, jest dużo różnych warzyw, również ostre papryczki i nawet ananasa znalazłem, o dziwo. Całość jest naprawdę smaczna, ma taki lekko kwaśny smak. Myślę, że spokojnie można się tym najeść jak drugim daniem u nas w Polsce. Także smacznego. A tu widzimy świątynię Lepera. Ale to nie ten Leper, co był politykiem, tylko jakiś król kambodżański. To bardzo fajna taka alejka jest. Mnóstwo płaskorzeźb. Świetne są i bardzo dobrze zachowane. Mnóstwo tych postaci tu jest. Każda jest inna. Każda inna. Niesamowite są. Nadal jestem zachwycony detalami. Są naprawdę szczegółowo zrobione. Ale tu dużo lata takich owadów. Nie wiem, to wygląda coś jak skrzyżowanie ważki z motylem. Nie widziałem nigdy takiego owada. Super. Nie wiem, czy mi się uda zbliżenie zrobić na któregoś. A to są dwa pasikoniki. Też jakieś kadzidełka, kwiaty. Tam przy samym wejściu też stoją kwiaty. Lew ma coś w zębach. Rzeczywiście, lew też ma coś w zębach. A tak wygląda tył świątyni. Widać, że kiedyś można było wchodzić na górę, bo są schody współczesne, takie drewniane, ale teraz niestety jest zagrodzone, jest zakaz wchodzenia na górę. To jest duże. Tak to wygląda z bliska. Weszliśmy po schodach na górę.
I to jest najwyższy punkt chyba, na jaki można obecnie wejść w tej świątyni, bo tam jest już niedostępna. Zobaczcie tutaj te drzewa. To są takie same drzewa jak te, które widziałem w Gwatemali, w Tikal, Ceiba. A jednak okazało się, że są jakieś schody tu od tyłu, którymi można wejść na górę. No to idziemy zobaczyć, co tam na tej górze ciekawego. No i tak wygląda właśnie najwyższe piętro, na które można wejść, bo tutaj ta mała piramidka na środku z drzwiami na górze, z futryną jakąś, to już jest niedostępna, nie można tam wchodzić, ale już tutaj jest bardzo wysoko. I czy było warto? Myślę, że tak, wszędzie tu warto wleźć. Ja lubię łazić po takich zakamarkach. Małpa. Może Hanuman. Ale ten to wygląda, nie no, to też małpa, ale trochę wygląda jak jakiś taki orli dziób ma. Nie, to chyba wszystko małpy, bo ogony takie mają. Tu widać, jak dbają o otoczenie, żeby nie zarosło i karczują. Cała brygada. Ale kobiety wszystko. Tak, same kobiety. No jakieś dziecko tam gdzieś widziałem przed chwilą. Jesteśmy przy kolejnej świątyni. To też jedna z takich bardziej znanych. Właśnie przez te twarze takie są bardzo charakterystyczne dla tej świątyni. Te twarze wyglądają obłędnie. Dla mnie rewelacja, strasznie mi się to podoba. W ogóle te świątynie robią na mnie niesamowite wrażenie. Właśnie to, że każdy kamień tutaj ma swoją historię. Wszędzie są jakieś płaskorzeźby. Niesamowite są po prostu. No, magiczne miejsce. Bardzo mi się tu podoba. Tą świątynię bardzo sobie upodobały małpy.
Po drugiej stronie ulicy stoi posąg Buddy i tam jest ich najwięcej. Ale tu tych małp jest. Udało nam się je w końcu dopaść, bo w innych miejscach ich nie było. I cóż one wyrabiają? Tutaj małpy siedzą na śmietniku. Strasznie tu śmierdzi, ale one pewnie sobie tu wygrzebują jakieś resztki jedzenia. No jest pająk. Zobacz jaki motyl. Nie wiem, czy go dobrze widać będzie na filmie, ale jest naprawdę spory. Jak pół mojej dłoni. Siedzi na wielkiej pajęczynie. Na szczęście dosyć wysoko. Świątynia Taprom. Ale jak widać, niestety tutaj część świątyni jest w remoncie. Mam nadzieję, że uda się w niej znaleźć to, na czym mi tak bardzo zależy. Jeśli uda mi się to znaleźć, to wam powiem, co to było. Wszędzie gdzieś ktoś tam czuwa, nie? Kolejną rzeczą, jaką bardzo chciałem w tej świątyni zobaczyć, to właśnie te wrastające drzewa w mur. Widać, że dżungla próbuje odebrać swoją własność i miasto zarasta. Znaczy miasto, no, kompleks świątyń, ruiny. I wygląda to naprawdę niesamowicie. No i udało się znaleźć, chociaż nie bez problemów. Musiałem zapytać pana strażnika, bo sami byśmy w życiu tego nie znaleźli. Mianowicie jest to płaskorzeźba, która wygląda jak dinozaur, jak stegozaurus i właśnie o tu. Chociaż niektórzy uważają, że to jest nosorożec po prostu, a to są Tylko- płytki ozdobne. Właśnie nie wiem, dla mnie to nie wygląda jak nosorożec, bo jednak ma takie te... No ale głowę nie ma na szyi długiej. Natomiast takie podobne płytki się znajdują też na innych płaskorzeźbach, więc to taki wypełniacz by był. A niektórzy uważają, że to dinozaur. Tak, ale właśnie to był jeden z powodów, dla których chciałem bardzo odwiedzić tą świątynię konkretnie, bo to jest dosyć taki kontrowersyjna, dziwna rzeźba, nietypowa. Bo to już współcześnie zostało odkryte i niektórzy uważają, że to dinozaur, chociaż wiadomo, że w historycznych czasach dinozaury nie żyły. A może jakieś szczątki znaleźli. Kto to wie? No w każdym razie jest taki, jakiego sobie go wyobrażałem.
Tu jest takie bardzo znane miejsce, właśnie z tym drzewem wrastającym w budynek. Wydaje mi się, że chyba ta część świątyni właśnie występowała, że tak powiem, w filmie Lara Croft. Coś grzmi, będzie burza zaraz. Na szczęście właśnie kończymy zwiedzanie. No i kończymy zwiedzanie Angkoru. Zwiedziliśmy wszystkie takie najbardziej znane w zasadzie świątynie. Po 2 dniach zwiedzania jesteśmy już trochę zmęczeni. No wiadomo, dużo elementów jest podobnych, więc cały czas się powtarzają. Niemniej jednak po zwiedzeniu tego uważam, że jest to jedna z ciekawszych rzeczy, jedno z ciekawszych miejsc, jakie odwiedziłem w życiu. Mi się bardzo podobało. Zgadzam się, robi naprawdę wrażenie. Trochę już widzieliśmy, ale no jesteśmy pod wrażeniem. Przyjeżdżać i oglądać. No, polecamy. No, nasz kierowca rozkłada tutaj takie płachty ze ścianki, bo za chwilę może lunąć deszcz. Uczniowie puszczają szkołę. Przybyliśmy na kolację, będziemy znów próbować ulicznego jedzenia, tym razem kurczak z pomidorami po miejscowemu. No i ceny są bardzo przystępne, oczywiście można zjeść w okolicach 10 zł już danie. To jest takie danie z pomidora z mięsem z kurczaka. Koszt takiego dania to $2,5 i $1 piwo. Dobra, próbuję. Zobaczymy kawałek pomidora. Jest też szczypiorek i to wszystko na sałacie jest. Bardzo dobre jest. Może nic nam nie będzie. Jest to prawdopodobne. Widać, że ktoś się kąpie. Gratulujemy odwagi. Nawet nura dał. Dobry jest.
Przebywamy w Siem Reap, jest wieczór, ciepły wieczór i zwiedzamy właśnie miejscowy market z pamiątkami. Ceny są przyzwoite, ale można się oczywiście targować. Pasikonika. No, wybór to tu mają, wszystko można kupić. Może coś przyjdziemy kupić, ale dziś na razie tylko oglądamy. A niektóre te saszetki to są identyko jak w Tajlandii kupowałem kiedyś. Tak? Identyczne ze słonikami. No. A tu stoisko z jakimiś owocami morza różnymi, dziwnymi, rybami. Jakieś kiełbasy też mają. Ale zapach. Nawet ładny. Ładnie pachnie. No, jak nie jestem fanem ryb, to nawet przyznam, że pachnie nieźle. Od razu widać, że to turystyczne miejsce. Takie stworzone typowo dla europejskich i amerykańskich turystów, którzy tu przyjeżdżają. Koszmar, nie lubię takich miejsc. W następnym odcinku wciąż zostajemy w Kambodży. Wybierzemy się do niezwykłej wioski Kampong Phluk. To właśnie tutaj domy wznoszą się wysoko na palach, a życie codzienne mieszkańców toczy się w rytmie rzeki. Spróbujemy lokalnych przysmaków, odwiedzimy szkołę, aby zobaczyć, jak uczą się dzieci w tej wyjątkowej społeczności. Oraz wybierzemy się w rejs po wodach Mekongu. Zajrzymy też na farmę krokodyli, by odkryć kolejną ciekawą stronę tego niezwykłego miejsca. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.